O, jakiś pokaz jest. Pani przygotowuje kukurydzę. Właśnie posmarował ją ostrym sosem. To jest właśnie to połączenie słodkiego z ostrym. O, tutaj smażą to śmierdzące tofu. Ale wali. Ale powiedzieli, żebym poczekał, żebym świeże dostał. Także czekam. Dobra, spróbujemy tego. W środku jest taki sosik ostry. Wszystko mi tak prześmierdło o tym śmierdzącym tofu. Za długo tam chyba stałem. A druga sprawa, dostałem wiadomość od Dawida, że znowu napięcie z Chinami sięga zenitu tutaj. How much? One? 25. Okej, one for me, please. Siemanko, to mój drugi dzień w Tajpej, czyli w stolicy Tajwanu. Właśnie wyszedłem z najbardziej popularnego budynku tutaj, czyli Tajpej 101. Jak nie widzieliście jak nie widzieliście pierwszego odcinka z Tajwanu, to serdecznie zapraszam. Myślę, że mógł się fajnie oglądać. Teraz ruszam na dalsze zwiedzanie. Właśnie do metra. Jadę zupełnie inną dzielnicę. Najpierw pod Grobowiec, później pojadę na... Możliwe, że pojadę na festiwal książek, który jest, bo polskie stoisko podobno tam się wystawia. Jak ktoś mi o tym pisał, w RMF też o tym mówili, no właśnie ktoś mi też napisał. Przeczytałem artykuł i bo pojadę zobaczyć, może jakiegoś Polaka spotkam. Znaczy na pewno spotkam jakiegoś. Co dalej nie wiem. Się okaże. Także oglądajcie ten odcinek. Zapraszam. Za przejazd metrem zapłaciłem 3 zł. Wcześniej autobus 2 zł. Komunikacja jest tutaj tania. Za chwilę wam pokażę coś pięknego. Tylko muszę tam jeszcze dojść. No i dobra, wchodzimy tutaj. Czekajcie, muszę iść w dobre miejsce. Ale to budynki robią wrażenie. Ale cały w ogóle ten kompleks, który tutaj znajdziemy, to jest przepiękne i to moim zdaniem obowiązkowy punkt. Zresztą każdy, kto przyjeżdża chyba do Tajpej, to na pewno tutaj przyjdzie. Te dwa budynki po bokach, czyli to i tamten. Jeden jest to Teatr Narodowy, a drugi to jest Narodowa Sala Koncertowa. No, tutaj piękna brama. A przed nami grobowiec byłego prezydenta Tajwanu. A tak naprawdę to jest hala ku pamięci, bo tak naprawdę jego zwłoki tutaj nie ma jego zwłok tutaj, o, tak powiem. No, halę tą zbudowano w 1980 roku. Także nie jest taka stara. I zaraz podejdę bliżej, to wam tam jeszcze coś powiem na ten temat. No, ten były prezydent nazywał się Chiang Kai-shek. Nie, czekajcie, Chiang Kai-shek. Pomieszałem. Muszę sobie ładne zdjęcie tu zrobić. Lubię te budynki takie w chińskim stylu. Bardzo mi się podobają. Po drugiej takie same. Bardzo mi to przypomina ten budynek, jak byłem w Korei właśnie. Bardzo, bardzo podobny. Taka ciekawostka jeszcze dla was. Z dwóch stron jest dokładnie 89 schodów. Czyli dokładnie tyle, ile miał prezydent, jak umarł.
Dajcie znać w komentarzach, kto z Was był w Tajpej. Ciekawe. Bo nie jest to podobno jakiś taki bardzo turystyczny kierunek. Zdecydowanie jak ludzie przyjeżdżają w tą część Azji, no to wiadomo, co się wybiera. Raczej tam Bangkok i takie tam. A się dziwię, bo to jest naprawdę bardzo ładnie. No ale w sumie do Bangkoku żadne miasto, w sumie nie żadne państwo nie może się porównać do Tajlandii pod względem tego, jak tam jest tanio, smacznie i fajnie. Liczę schody, czy nie oszukują. Albo ja nie umiem liczyć, albo tu nie ma tyle schodów, co miało być. A, chyba, że jeszcze te się... Dobra, jak te wliczymy, to już się będzie zgadzało. O, jakiś pokaz jest. No to jest piękny widok. Właśnie ktoś na jednym vlogu pisał, że jak się przychodzi tutaj na zachód słońca, to naprawdę pięknie wychodzi. Znaczy pięknie wygląda to wszystko tutaj. Bardzo ładnie. Dobra, wszystko fajnie, fajnie się wiedza, ale zostało mi 7% baterii, a ja jako doświadczony podróżnik, bloger, nie wiem co dalej jeszcze wymienić, nie mam powerbanka. Znaczy mam, ale w plecaku, w hostelu i do tego rozładowany. Także mam tak jakbym go nie miał. No, ale ważny punkt zaliczyłem, chyba że no, gdzieś znajdę może jakąś kawiarnię, kawy się napiję akurat i podładuję. Bo ładowarkę przy sobie mam, o tym nie zapominam. O, jestem znowu, jest 17:30. Musiałem wrócić do domu po pierwsze, że padł mi telefon, ale na szczęście miałem na drugim telefonie zapamiętaną trasę do hotelu. To mnie ratuje właśnie przy tym, że mam 2 telefony. A druga sprawa, musiałem się przespać. Ja jakoś wykończył mnie dzień, w ogóle tak mnie bolą plecy strasznie. Nie wiem co mi się stało, od treningu z GAE. On mnie tak naprawdę na chama naciągał, tak aż za mocno po prostu. Ja mu to mówiłem, że jest za mocno. On naciągał dalej. I do tego czasu bolało. Ale wczoraj, albo dzisiaj może, nie wiem. Nie no, dzisiaj się obudziłem rano, że z takim bólem, nie wiem czy... Właśnie nie pamiętam, że mnie wczoraj bolało, ale dzisiaj to już okropnie. A rano zrobiłem prawie 10 km. Wiecie, w krokach. Teraz pewnie zrobię kolejny tyle. Nie, tak mnie bolą. No dobrze, jak lubię dużo chodzić, jak jestem w takim mieście, bo przynajmniej dużo się zobaczy. Idę coś zjeść, bo głodny jestem jak nie wiem. Przyjechałem właśnie na dzielnicę Ximen. Czytałem na internecie, na jednym vlogu, ktoś bardzo polecał, że jest naprawdę fajnie. Także zobaczymy, co się dzieje. No i akurat zaczęło świecić. A, jeszcze nie widać tego tak dobrze. Jeszcze trzeba poczekać, aż się trochę ściemni. Póki jeszcze jest jasno, nie świeci wszystko ładnie, tak całkiem, to stwierdziłem, że coś trzeba zjeść, a później idę na Night Market. Ale to chyba będzie już osobny odcinek.
Ale jedzenie tutaj to jest po prostu poezja też. Wiadomo, że zawsze będę uważał, że tajski street food jest najlepszy, ale ten tutaj też robi mocno robotę. Wiecie tylko, co jest najgorsze? Że ja nie wiem, co jest co. Nie wiem, jak zamawiać. Magnesy kupione, jak to z każdego nowego miejsca. Zawsze jeden dla brata na lodówkę i dla mojej Zuzi i Moniki, a jeden dla rodziców. Zobaczcie, co tu da. Jakieś omlety. Omlety pan smaży. Tutaj kulki ziemniaczane ze słodkich ziemniaków. Jakieś kiełbaski. Przed chwilą sprawdziłem, ile kosztuje hotel, żeby się tutaj przenieść, znaczy do hostelu. Najtańszy wychodzi o 40 albo 50 zł drożej niż mój. I dodatkowo bez śniadania, także totalnie bez sensu dla mnie. O, patrzcie, co pan tu ma. Nie wesoło to wygląda. Zdecydowanie ta dzielnica dużo bardziej żyje niż moja, bo tu na każdej ulicy po prostu świecą neony. Wszędzie pełno sklepów, restauracji, tak dalej. U mnie też, ale nie aż tyle co tu. Ale nie wiem, muszę w ogóle wymyślić, bo tak naprawdę ja muszę, jutro jeszcze zostaję na pewno, także jeszcze jedną noc sobie przedłużę, ale muszę rozkminić co później. Mam tutaj 7 nocy, a w sumie tak naprawdę jutro, może jeszcze jeden dzień byłoby co robić. Później by się temat wyczerpał. Fajnie by było pojechać gdzieś dalej, coś zobaczyć nowego. Także muszę wymyślić, do jakiego miasta się przenieść, żeby było fajnie, ciekawie, żeby wam coś pokazać, żeby fajnie to nagrać. Że to na tym deptaku to z minuty na minutę coraz gęściej się robi, coraz więcej ludzi. Tak jak wam mówiłem we wcześniejszym vlogu, to miasto bardzo żyje w nocy właśnie. Czekam na kolejny autobus, żeby pojechać na taki najbardziej popularny market tutaj jest, największy podobno i najdłużej otwarty. Coś tam fajnego nagrać. Na takich marketach właśnie w każdym danym kraju możecie zobaczyć takie najlepsze właśnie lokalne życie, lokalne jedzenie, rzeczy takie, które fajnie sprzedają i tak dalej. Także bardzo, bardzo lubię odwiedzać takie miejsca. A wam też oczywiście polecam, jak będziecie, zaglądajcie na markeciki, bo to jest świetna sprawa. No, przyjechałem teraz w miejsce, gdzie jest jeden z największych właśnie tych marketów. Popróbuję tu jakichś ciekawych rzeczy. Muszę znaleźć gdzieś coś śmierdzące tofu. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś znajdę. Jest tutaj jedna taka, na jednej dzielnicy jest cała ulica, gdzie można właśnie znaleźć restauracje, które się specjalizują w tym. No, jak wam mówiłem, dla nich to jest przysmak tutaj. Ale jak patrzyłem, to jest daleko za miastem trochę. Może któryś dzień jeszcze tam pojadę, no chyba, że gdzieś znajdę wcześniej tutaj. Tutaj dalej Pokemony są. Ciekawe.
Tutaj się trafi tym kółkiem. Butelkę to się wygrywa. Stałem trochę o tym markecie i wiedziałem, że ktoś tam napisał w jednym artykule, że to jest tak ogromny, że można tu kupić wszystko jak na starym stadionie dziesięciolecia. Ale liczyłem, że więcej jedzenia tu będzie, bo miało być bardzo dużo. Chyba że jeszcze nie doszedłem do tej ulicy. Jak po prostu nie znajdę tu, to jadę gdzie indziej. Ale czad. O, kolba kukurydzy. O, tutaj smażą to śmierdzące tofu. Ale wali. Kolejka jest taka do tej restauracji. Idę gdzieś dalej, nie chcę się czekać, idę gdzieś dalej zobaczyć. Uj, nawet sobie nie wyobrażacie, jak to śmierdzi. Normalnie za tym się ciągnie taki zapach okropny. Nie wiem, do czego to porównać. Uj. Świątynia tu jakaś jest. Dobra, trzeba coś zacząć próbować. Tylko nie mam czego zacząć, szczerze mówiąc, bo większość rzeczy nawet nie wiem, co to jest. Krewetki tym czymś, bo w jajku. O, takie naleśniku, nie wiem, bo w jajku to jest. No właśnie, jakby ktoś pytał w ogóle, gdzie jestem, w jakim miejscu, to jest Taipei Shilin Night Market. Ale zresztą jak wpiszecie w ogóle, że chcecie jechać na największy Night Market, to na pewno wam wyskoczy ten właśnie. O, tutaj jest kolejny przysmak, czyli kukurydza. Jeszcze ona powinna być w jakimś sosie ostrym. Ciekawe, czy to mają, spróbuję sobie. Ale w sumie ona nie wygląda, jakby była. O, jest sos. Dobra, ten pan nie miał grilla, także to musiało być już zrobione. To by było zimne, a ja chcę ciepłą sobie zjeść. Patrz, jak się nie marnuje czasu na grilla. Taka pani robi. I dobra, w miejscach tych, w których chciałem coś zjeść, były największe kolejki. Także muszę wybrać jakieś jedno z nich. Albo z dwa może i czegoś spróbować. A później pojadę jeszcze na taki inny targ. Taki, co byłem też wczoraj tam zjeść. I w sumie taką normalną kolację to zjem chyba tam. Tak w ogóle muszę też gdzieś bubble tea sobie znaleźć, czyli herbatę z takimi kulkami, bo to właśnie pochodzi stąd, z Tajwanu. Pani przygotowuje kukurydzę, właśnie posmarował ją ostrym sosem. To jest właśnie to połączenie słodkiego z ostrym.
czytałem, że warto spróbować. Bo jest tak gorąco, że nie mogę jeść. Ale już ugryzłem trochę, spróbowałem. Spoko smak. Trochę ostra, ale jednak bardzo, bardzo dobra. Naprawdę połączenie smaku słodkiej kukurydzy z sosem ostrym i z sezamem robi robotę. Kto to zrobi chińskie bułeczki? No to mówisz, bo kluski na parze, no to... Ale uwielbiałem zawsze z czekoladą. How much? One? 25. Okay, one for me, please. And it's sweet. You have sweet? Cocoa bun. Okay. To jest to śmierdzące tofu. Śmierdzi także szok. Powiedziałem, że mi tylko dali jedno spróbować. Potem jak jest smażone, to już nie jest tak źle jak normalne. Normalne jest dużo gorsze. Ale z chęcią tego spróbuję. Wiecie jak jest, co kraj to obyczaj. Oni akurat robią śmierdzące tofu. Ale zastanawiam się właśnie nad fenomenem tego. Ja się nie mogę doczekać, jak spróbuję. Powiedzieli, że zrobią mi świeże, że miał eleganckie. I dodatkowo dadzą trochę chili. A kolejka tu jest cały czas do tej knajpy. Cały czas. Czekam już 10 minut, ale powiedzieli, żebym poczekał, żebym świeże dostał. Także czekam. Dobra, spróbujemy tego. W środku jest taki sosik ostry. Czekajcie, bo się zczepiło. Próbujemy. Oh, not bad. It's not like something good, but it's not bad. Okay, let me get a. Just fragrance. Ooh. Yeah, the cabbage to go with it. Cabbage. Okay. No dobra, powiem wam tak, że tofu nie było wcale tak złe, jak śmierdziało. Bo śmierdziało bardzo źle, ale i tak uważam chyba, że durian śmierdzi gorzej. Ale jedna sprawa jest taka, że tofu smażone dużo mniej śmierdzi niż tofu, które jest zrobione na parze. Tak, właśnie te kluseczki chińskie. To jest podobno taki smród, że jest totalnie nie do wytrzymania. Tutaj mi pan powiedział, że tutaj też gdzieś znajdę jeszcze coś dobrego do jedzenia. Akurat spotkałem taką parę z Ameryki, pogadałem z nimi, podzieliłem się z nimi moją porcją tofu i powiedział, że przyszedł gdzieś tutaj coś zobaczyć, że tutaj są dobre rzeczy, ale chyba już za późno na to. Ogólnie, jak na razie moje podejście do tego miejsca bardzo na plus, naprawdę bardzo. I ludzi poznałem, paru takich miłych, z którymi się normalnie gadało i w ogóle ludzie tutaj tak się wydają. I jest spoko, naprawdę jest spoko i jedzenie jest bardzo dobre. A to jest też najważniejsze, bo w moich podróżach ja uwielbiam jeść. Z tego mam nadzieję, że znajdę jakiś trening tutaj. Sprawdzałem, jaka sztuka walki tutaj jest i tutaj jest kung fu. Także nie wiem, czy mi pozwolą w ogóle iść do takiej szkółki, bo jak wiecie albo nie wiecie, ale Chińczycy bardzo nie byli zadowoleni z tego, jak kiedyś kung fu wyszło z Chin, gdzieś w świecie zaczęli pokazywać i tak dalej, zdradzali sekrety kung fu. Oni byli bardzo, bardzo z tego niezadowoleni, no ale tak się stało i nie wiem, czy ja jako po prostu biały będę mógł sobie iść do nich tutaj gdzieś na trening zobaczyć. Jak nie, to poszukam jakiejś salki MMA albo Muay Thai. Zobaczymy. Na początku muszę mnie trochę przestać boleć plecy, bo mnie okropnie bolą. A mam nadzieję, że jutro rano się obudzę, już będzie git. Taki duży punkt z zakładami, z drapkami. Gdzieś się za nim drapią. Tutaj chyba muszą to lubić, szczerze mówiąc. O, sorry. Taki tam hazard. Ja nie wiem, mnie to do hazardu nigdy nie ciągło. Całe szczęście. Dla mnie to są po prostu wyrzucone pieniądze w błoto.
mówię, bo jak się było w Vegas, to się jakieś $10 rzuciło, ale być w Vegas i nie zagrać na maszynie, no umówmy się. Dobra, muszę szukać mojego przystanku. Dwie sprawy. Wszystko mi tak prześmierdło o tym śmierdzącym tofu. Za długo tam chyba stałem. A druga sprawa, dostałem wiadomość od Dawida, że znowu napięcie z Chinami sięga zenitu tutaj. I że znowu wysłali O kurczę, czemu? Czekajcie, już wam przeczytam. Dostałem taką wiadomość. Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało na Twitterze, że około 6 rano dzisiaj mamy dokładnie środę, czasu lokalnego, w pobliżu wyspy wykryto 34 chińskie samoloty wojskowe i 9 okrętów wojennych. Z czego 20 tych samolotów przekroczyło tą linię środkowej cieśniny tajwańskiej i znalazło się w południowo-zachodniej części strefy identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu. Pokaz siły, na pewno. Oby tylko pokaz siły. Dobra, znalazłem miejscówkę z Bubble Tea, która jest tutaj po prostu sławna, bo stąd pochodzi. Cena to 6 zł, 6,50 w sumie. Zaraz będę próbował, jak smakuje. No, byłem blisko, jednak nie spróbuję, bo mi się skończyły kuleczki. Mówi mi no bubble. Ja mówię, no to jak wy chcecie zrobić bubble tea bez bubble? To tak samo mi powiedzieli, że nie mają herbaty. Okej, mamy tylko bubble, ale nie mamy tea. To spoko. No trudno. Spróbuję gdzie indziej. Chyba jakieś kolejne dobre miejsce. Bo kolejeczka niezła. Co tu dają? Ciekawe. O, takiego czegoś sobie spróbuję. Hello. How much? Aha. Są truskawki w takim cieście z fasoli. Chyba, tak mi się wydaje, tak tu jest napisane. Albo coś mieszam. Nie, to jest jakieś takie ciasto, a w środku jest truskawka. Jeszcze fasola. Ale na słodko. Kuleczek też muszę spróbować. Sweet potato. Jest bardzo, bardzo popularny tu, bo co kawałek można kupić. O, tutaj się tofu śmierdzące smaży. To co przed chwilą jadłem. O, patrzcie jaka kolejna kolejka. Zaraz zobaczę do czego to. Oj, tutaj też. A, tu naleśniki, ale tu... A, kiełbaski jakieś. Uwielbiam takie miejsca. Jeszcze bardziej wiedział co jest co. O, tu możecie sobie golonko zjeść. To ciekawe, tego się tu nie spodziewałem. Znowu czuć tofu, czy gdzieś tu sprzedają. O, ma takie placki robi. Peanut ice cream roll. Ciekawe.
I lód naleśniki. Ciekawa opcja. Ciekawe. Owocki. No tak, w ogóle jak ten odcinek się ukaże, to jeszcze będę tutaj w Tajwanie. Jeśli ktoś z moich widzów tutaj był, to dajcie mi znać, co jedliście tutaj takiego dziwnego, ale dobrego. Bo jak ma być dziwne i niedobre, to nawet nie chcę próbować, bo bez sensu. Przecież jaki by to miało sens. Ale jak coś macie takiego, to dajcie znać, bo naprawdę wiele rzeczy dobrze wygląda, znaczy nie, dobra, wiele rzeczy wygląda niedobrze, ale może być smaczne. Bo czytałem na przykład, że ktoś tutaj próbował jakichś kurzych flaków zrobionych jakoś tak, że było bardzo smaczne. Ale nie mam. No dobra. Idę coś znaleźć dla siebie do jedzenia teraz. No i patrzcie, tu jest taka restauracja. Dużo różnych rzeczy, no ale nie mam pojęcia, co jest co. No, podszedł do mnie kelner właśnie z tej knajpki i powiedział, że to są słodycze, znaczy desery. Desery słodkie, jedne były na ciepło, drugie na zimno. No, ale desery to ja nie chcę, chcę jakąś kolację. Deser to już zjadłem, to te dwie białe kuleczki. Wiecie co, nie elegancko jest ludziom zaglądać do talerzy, ale jak widzę, co niektórzy mają na tych miskach, nie wygląda to ładnie, naprawdę. Dobra, jeszcze na sam koniec sobie spróbuję tych sweet potato bowl, czyli kulek smażonych w takim oleju ze słodkich ziemniaków. I ostatnia rzecz, jaką dzisiaj próbuję, już nic nie tykam więcej, bo wyjadę stąd gruby. Pojechałem. Serio. Nie wiem, do czego mogę porównać. Do pączka takiego świeżego, takiego jak się w domu robiło na tłusty czwartek. Nie wiem, czy u was robię. U mnie mama robiła takie małe, okrągłe. I bardzo podobnie smakowało. Dobra, ale musi być tak kaloryczne, że szok. Zresztą widzieliście, w jakim oleju to było smażone. No i dobra, koniec tego odcinka. Ja się już prawdopodobnie przenoszę teraz do innego hostelu. Miałem tu zostać, ale po tym, co zostałem dzisiaj znowu na śniadanie, to są tak totalnie nie moje smaki tutaj. Znaczy w tym hotelu akurat, bo jest parę potraw takich, które nawet nie mam pojęcia, co to jest. Co to jest za mięso. Próbowałem dzisiaj próbowałem tego dzisiaj i starałem się rozpoznać smaki mięsa, ale nie da rady. Serio. Także po prostu odpuściłem, zjadłem jajko i tyle. Ale dobra, mieszam z tym. Przenoszę się do centrum, a jutro prawdopodobnie zmieniam miasto na inne. Chcę pojechać jeszcze zobaczyć coś innego. Tutaj pogoda się trochę zepsuła, na szczęście jeszcze nie pada, padało już, ale teraz przestało. No ale chcę zobaczyć coś dalej i na weekend po prostu jadę do takiego albo drugiego największego miasta tutaj na Tajwanie, albo do trzeciego największego. Zobaczymy, jeszcze zaraz posprawdzam, które ma więcej do zaoferowania i żebym więcej zobaczył. Dzięki wielkie, że oglądaliście, trzymajcie się, pozdrawiam i zostawcie subskrypcję. Pozdro!